Dobry wieczór. Muszę Was dzisiaj uprzedzić, że będzie dzisiaj smutna, niezbyt wesoła bajka, więc żeby nie było, że nie mówiłem. Otóż w pewnym królestwie król w swoim ogrodzie miał wielką kolonię niezwykłych żółwi. Były ogromne, były w większości już bardzo stare, bardzo dostojne i, jak się łatwo domyślić, niezwykle powolne. Żyły sobie w przepięknym ogrodzie, gdzie miały mnóstwo zielonej trawy, mnóstwo cienia i mnóstwo słońca, w którym się mogły wylegiwać, a w cieniu odpoczywać. Ludzie przynosili im kosze pełne owoców, miały jedzenia pod dostatkiem. Żyły sobie spokojnie, dostatnie i szczęśliwie, aczkolwiek bardzo powoli. Któregoś dnia do tego ogrodu przyleciał mały, zwinny, bardzo energiczny skowronek i zaczął śpiewać. Żółwie nigdy nie słyszały czegoś tak niezwykłego. Bardzo im się to spodobało. Przypominały im się lata młodości i dzieciństwa, obudziły się w nich marzenia, obudziły się w nich niezwykle piękne pragnienia i myśli. Ptaszek pośpiewał i potem odleciał. Żółwie długo rozmawiały wieczorem, że znowu chciałyby go usłyszeć. Jakie było ich zaskoczenie, kiedy następnego dnia rano znowu ptaszek przyleciał, śpiewał, figlował, opowiadał swoim cudownym głosem niezwykłe historie. Żółwie bardzo się ucieszyły. Poprosiły ptaszka, żeby znów przyleciał wieczorem. Tak się stało. Po kilku godzinach, kiedy odczekały do wieczora, przyleciał i znowu śpiewał. Tak się działo przez wiele dni. Żółwie tak bardzo się zachwyciły, tak bardzo się zaprzyjaźniły, tak bardzo były w niebo wzięte tym śpiewem swojego małego ptasiego przyjaciela, że bardzo chciały go zatrzymać na dłużej. Nie wiedziały, jak to zrobić, ale w końcu jeden powiedział, że ma pomysł. Kiedy następnego dnia mały, zwinny ptaszek przyleciał po to, żeby znowu zaśpiewać z żółwiem, tenże stary żółw wziął go na bok i zaczął z nim rozmawiać. Powiedział: słuchaj, bardzo byśmy się cieszyli, gdybyś został tutaj u nas, między nami, nie tylko na poranki i wieczory, ale w ogóle na całe dnie. Ptaszek odpowiedział: tak nie może być, ja muszę cały dzień latać, taka moja natura. Jeżeli nie będę latał, to nie będę wiedział, jak śpiewać. Ale żółw mu zaczął tłumaczyć: przecież jak będziesz u nas, będziesz miał pięknie, będziesz miał zieloną trawę, będziesz mógł odpoczywać w cieniu, będziesz mógł się wygrzewać na słońcu, będą ci przynosili najlepsze owoce, będziesz prowadził niesamowite życie. Ptaszek, chociaż trochę się zaciekawił i był trochę podekscytowany taką wizją, jednak powiedział: nie mogę wygrać ze swoją naturą. Cóż mógłbym zrobić, żeby pokonać tą moją naturę, która mówi mi lataj? I wtedy żółw przedstawił swój pomysł. Mówił mu: widzisz, możesz sobie codziennie wyrywać 1-2 pióra. W ten sposób coraz mniej będzie chciało ci się latać, aż może w końcu przestaniesz. I tak się stało. Ptaszek przylatywał, śpiewał, wyrywał sobie 1-2 pióra, odlatywał, ale coraz krócej, coraz bliżej, aż w końcu wyrwał sobie tyle piór ze swoich skrzydełek, że już nie mógł się ruszyć. Było mu dobrze. Wylegiwał się na trawie, wylegiwał się w cieniu, jadł pyszne owoce. Co prawda nie miał już trochę tematów do śpiewania, bo nie widział świata, bo ciągle siedział w jednym miejscu, ale śpiewał ciągle stare piosenki. Trochę się roztył, był bardzo powolny, upodabniał się do żółwi, które mieszkały w tym ogrodzie. Aż któregoś dnia jakaś łasica zakradła się do tego ogrodu i między żółwiami zobaczyła małego, powolnego, nieruchliwego ptaszka. Przyskoczyła do niego, porwała go i zjadła. No nie jest to za wesoła historia i nie jest to bajka, której pewnie chciałoby się słuchać w kółko i w kółko, ale mam jakieś takie przekonanie, że to bajka o ogromnej większości tego świata. Nie jesteś żółwiem. Nie jesteś przeznaczony do tego, żeby nieruchomo i w skorupie, niemrawo iść przez życie. Jesteś ptakiem,
ptakiem, który śpiewa i który lata w przestworzach. Nie bądź żółwiem.